Cześć! Miło Was tutaj widzieć znowu. Dzisiaj chciałabym Wam trochę poopowiadać o tym, jak podróżuje się w Japonii, jak wygląda infrastruktura turystyczna i dlaczego wszystkie inne kraje rozwinięte mogłyby się schować w cieniu Japonii. Dzisiaj dowiecie się też o tym, dlaczego warto odwiedzić Hakone i jak najlepiej się przemieszczać, odwiedzając zabytki. Wyobraź sobie, że jesteś w Tokio, w wielkiej dżungli miejskiej, która zachwyca Cię mnogością opcji. Tego, co można zrobić, tego, co można odkryć, ale w którymś momencie odczuwasz przesyt. Masz ochotę wyrwać się z tego wielkiego miasta i odpocząć na łonie natury. Zastanawiasz się, czy jest to realne. Czy jest jakieś miejsce w realnej odległości od Tokio, do którego możesz się dostać i zostać przez weekend. A więc jest takie miejsce. Jest to Hakone, region, który wchodzi w skład Parku Narodowego Hakone-Fuji-Izu i który jest oddalony jakieś 100 km od Tokio pociągiem jakieś 2,5 godziny. Co oferuje ten region? Jeśli jesteś osobą, która lubi relaks w gorących źródłach z widokiem na przepiękne pasma górskie, może jeszcze górę Fuji, jest to miejsce dla Ciebie. A może jednak jesteś osobą, która woli spędzać bardziej aktywnie czas, na przykład wspinając się po górach i robiąc przepiękne zdjęcia, lub może masz w sobie zew odkrywcy, który chciałby poobserwować aktywność wulkaniczną z wysoka, jadąc kolejką liniową. Hakone słynie z gorących źródeł onsen dzięki występowaniu aktywności wulkanicznej na terenie tego regionu, z przepięknej, surrealistycznej natury, właśnie dzięki temu, że pod powierzchnią ziemi toczą się różne aktywności sejsmiczne. Nad ziemią unoszą się opary siarkowe i tworzy to naprawdę niesamowite wrażenie. Hakone słynie też z przepięknego jeziora Ashinoko, gdzie ludzie wynajmują kajaki, relaksują się. Samo powstanie tego jeziora jest dosyć ciekawe, ponieważ jest ono pozostałością krateru, który powstał po erupcji góry Hakone. Z samego jeziora możemy podziwiać widok na górę Fuji, jednak ta góra jest dosyć kapryśna, więc nie zawsze możemy liczyć na to, że ją zobaczymy, jeżeli warunki pogodowe nie są najlepsze. Hakone oferuje też lekcje historii, ponieważ jesteśmy w stanie podziwiać najstarszy szlak kulturalno-handlowy, tak zwany szlak Tokaido, który w XVII i XVIII wieku służył jako punkt łączący polityczno-ekonomiczną potęgę Edo, Tokio, z kulturalną kolebką Kyoto. Był to jeden z najlepiej patrolowanych szlaków handlowych w Japonii, który przyczynił się do niesamowitego rozwoju kulturalno-handlowego. Co jeszcze warto wiedzieć o Hakone? Zapraszam Was do tego odcinka. Zanim przejdę do opowiadania o tym, co w Hakone można zrobić, chciałabym trochę poopowiadać o samej infrastrukturze turystycznej w Japonii. Jestem osobą, która podróżowała do krajów w krajach rozwiniętych, rozwijających się i za każdym razem logistyka, która została za odwiedzeniem tych miejsc w postaci planowaniu transportu, kupowania biletów czy znajdowania informacji, stał za tym ogromny wysiłek i czasami frustracja, ponieważ na miejscu okazywało się, że podane typy transportu nie funkcjonują. Tego nie można powiedzieć o Japonii, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, dlatego że nawet jeśli dany region turystyczny, obiektywnie rzecz ujmując, nie jest może nie jest jakimś niesamowitym miejscem, to infrastruktura, która za tym stoi, która sprawia, że turyści jednak przyjeżdżają w to miejsce, sprawia, że komfort zwiedzania
jest dużo, dużo wyższy i wrażenie, które miejsce pozostawia, też jest dużo lepsze. O czym mowa? Przykładowo mówiąc o Hakone. Miejscowość jest oddalona jakieś 100 km. Istnieje tak zwany Hakone Free Pass. Jest to wyjściówka, która pokrywa transport w to i z powrotem z Tokio oraz transport lokalny na miejscu i w to wchodzi nie tylko pociąg, ale autobus, kolejka liniowa, statek, wszelkie możliwe formy transportu oraz też dostaje się zniżkę na atrakcje lokalne. Oszczędzamy mocno na transporcie, jak przeliczając na indywidualne formy tego transportu, to bardzo mocno oszczędzamy, ale też im jest to zupełnie inny komfort zwiedzania, bo wystarczy, że po prostu pokażemy karnet kierowcy czy kierowcy i możemy przejść dalej. Nie musimy się martwić o to, gdzie te bilety kupić, gdzie je znaleźć, jak się dogadać z kasjerką. Wszystko jest zawarte w karnecie i kupując taki karnet dostajemy też szczegółowy przewodnik po regionie i przykładowy plan wycieczki jedno-dwudniowej. Więc muszę powiedzieć, że Japonia brawo, wiecie jak promować swoje regiony i wiecie jak ułatwić i uprzyjemnić turystom odwiedzanie miejsc. Szlak handlowy Tokaido był jednym z najlepiej strzeżonych szlaków w Japonii w XVI i XVII wieku. Shogunat Tokugawa w ten sposób chciał kontrolować przepływ ludności pomiędzy Tokio i Kyoto, poziom migracji, czy nawet proporcje migracji członków określonej klasy społecznej. Punkt kontrolny Hakone jest to naprawdę niesamowite miejsce, które zdecydowanie należy odwiedzić, będąc w Hakone. W bardzo dokładnym stopniu odwzorowuje on budowlę, która w XVII-XVIII wieku tam stała, pod względem jej funkcjonalności czy pod względem jakichś elementów architektonicznych. Restauracja tego budynku zaczęła się w 1990 roku i trwała aż do 2007 roku. Punkt kontrolny Hakone pełnił bardzo ważną funkcję na drodze, na szlaku prowadzącym z Edo, czyli Tokio, do Kyoto, dlatego że na granicy tych obu miast sprawdzano dokładnie podróżujących i upewniano się, że osoby, które przekraczają granicę, w żaden sposób przede wszystkim nie będą zagrażać mieszkańcom, czy nie będą przekraczać tej granicy bezprawnie. Po przekroczeniu bramy, punktu kontrolnego, przechodzące osoby widziały szereg broni wystawionej na pokaz, która miała komunikować potencjalnym złodziejaszkom czy osobom o kryminalnych zamiarach, że w razie jakiejkolwiek agresji zostaną oni zneutralizowani. Co ciekawe, kobiety, które przekraczały, samotnie podróżujące kobiety, które podróżowały z rodzinami, były bardzo dokładnie przeszukiwane i sprawdzane. Co więcej, byli specjalnie wyznaczeni strażnicy, którzy doszukiwali się cech kobiecych w mężczyznach, ponieważ często kobiety, które podróżowały samotnie, były wysłane przez swoich mężczyzn za granicę kraju, ponieważ ci mężowie na przykład dopuścili się jakiejś zdrady stanu lub groziła im jakaś kara więzienia lub śmierci ze strony shogunatu, więc chcąc chronić rodziny, po prostu starali się wysłać te kobiety za granicę. Ale bardzo rzadko to się udawało, dlatego że ta inspekcja względem Hakone była wzmożona. Będąc w Hakone, na pewno trzeba się wybrać do strefy wulkanicznej, tak zwanej Owukadani. Jest to miejsce niesamowite, które ma surrealistyczny krajobraz spowodowany tym, że góra Hakone 3000 lat temu wybuchła. Więc w postaci erupcji powstał krater. Do dziś dzień
Na terenie Owu-Kadani obserwuje się aktywność wulkaniczną. Z ziemi unosi się taki charakterystyczna para o zapachu siarki. Tworzy taki wręcz postapokaliptyczny nastrój. Robi to szczególne wrażenie, dlatego że można oglądać to z wysoka, jadąc kolejką górską, która ma przeźroczyste okna, więc spokojnie można sobie zrobić piękne zdjęcia czy nagrać wideo. Wysiadając z kolejki, no trzeba przyznać, że zazwyczaj widzimy chmara turystów, ale nie ma co się dziwić. Miejsce jest naprawdę przepiękne. Na samym miejscu można też spróbować smakołyków, lokalnych smakołyków w postaci tak zwanego czarnego jajka, czyli jest to zwykłe jajko na twardo gotowane w wodzie z gorących źródeł i siarka obecna w tej wodzie powoduje to, że skorupka czarnieje. Lokalni mieszkańcy mówią, że to jajko przedłuża życie o 7 lat, więc jak możecie się domyślać, zazwyczaj kolejka do kupna tych jajek jest bardzo długa. Na miejscu możecie sobie też zakupić lody, czarne lody o smaku czarnego bzu. Polecam, bardzo dobry smak. Co więcej, warto też się przejść jakieś 10 minut od stacji kolejki, żeby zaobserwować naturalne, gorące źródła, do którego nie ma wstępu, ale można zaobserwować je w naturze. No i też przepiękny krajobraz górski, pasma górskie. Przy dobrej pogodzie, jak mamy szczęście, możemy zobaczyć też górę Fuji. To już tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że coś Was zaciekawiło. Jeśli macie pytania związane z samym Hakone, czy ogółem podróżowaniem w Japonii, czy może nawet innych jednodniowych wycieczkach, które można zrealizować będąc w Tokio, dawajcie znać w komentarzach. A ja Wam życzę dobrego dnia. Cześć!